dzisiejszym odcinku pomówimy na temat kółek. Kółek marki Jojo Skate. Ostatnio wrzuciliśmy filmik na temat brandu Jojo Skate, natomiast dzisiaj chcieliśmy dokładnie omówić temat kółek. No tak jak podkreśliliśmy w poprzednim filmie, dosyć mocno wierzymy w jakość tego producenta. Ja nie wierzę, ja jestem przekonany. To co, zaczniemy od opakowania. Dlaczego warto wspominać o opakowaniu? Czy to jest coś niezwykłego, że kółka do nas przychodzą w takiej tubce papierowej? Zdecydowanie tak. Nie spotkałem się z taką dbałością o szczegóły. Mam tu na myśli właśnie opakowanie, no bo kto z Was kupował kółka, ten wie, że w najlepszym wypadku to jest to. To jest całe opakowanie. No, okej, spoko. I tak to wyrzucimy zaraz, ale porównajmy sobie. Mnie to zrobiło dużą robotę, bo bardzo przyjemnie, bardzo fajna dbałość o typu elementy. To jest też na pewno budowanie świadomości marki, gdyż mamy tą markę fajnie zaznaczoną na opakowaniu i ta marka tutaj mówi sama o sobie. Czy ten kolor jest jakoś charakterystyczny? Czy on wyróżnia tą markę jakoś według Ciebie? No jak popatrzymy na ten odcień pomarańczu, jest rzeczywiście bardzo fajny, bardzo zwraca uwagę. Zobaczcie jak to wygląda, to naprawdę wygląda bardzo estetycznie. Pewną cechą charakterystyczną jest to, że całe koło, mam tu na myśli uretan i core jest w jednym kolorze. Jeżeli chodzi o koło, no to oczywiście kółka są uretanowe z poliuretanu, natomiast core jest wykonany również z poliuretanu, natomiast z poliuretanu termoplastycznego. Najbardziej popularne do produkcji korów są trzy materiały: polipropylen, nylon oraz termoplastyczny poliuretan. Czy to ma jakieś zalety w stosunku do innych? Najbardziej popularne powiem, że jest polipropylen i nylon. To dlaczego Jojo zdecydowało się tutaj na wykorzystanie TPU, czyli termoplastycznego poliuretanu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dodatkowo poliuretan jest bardziej elastyczny niż nylon czy polipropylen, co przekłada się na lepsze oddawanie energii podczas jazdy. I z drugiej strony jest wykonany z tego samego typu materiału jak kółko. Stanowi to bardzo integralną całość i jest dużo bardziej wytrzymałe na wszelkie rozwarstwienia, uszkodzenia mechaniczne i tego typu rzeczy. Kolejna sprawa to konstrukcja koła i jak połączono core z zewnętrznym uretanem. No jest to koło wykonane w technologii single density, czyli mamy tutaj jeden typ materiału użyty na wykonanie tej części jezdnej koła. Nie ma tutaj dual technology, czyli dwóch typów materiału, które wchodzą w skład koła. Przerwę Ci Radek, czyli nie ma wewnętrznego dodatkowego rdzenia, tak? Nie ma. Który by był wykonany z nieco innego materiału. Jeżeli rozmawiamy o konstrukcji koła, to oczywiście to na czym jeździmy, czyli uretan. Dwa, połączenie tego uretanu z corem i właśnie core, który ma bardzo istotną rolę w konstrukcji koła. Najczęściej core występuje w trzech rodzajach. Jest to pełen rdzeń, czyli pełen core. Widzimy tylko i wyłącznie poliuretan. Takie koła są najczęściej bardzo wytrzymałe i głównie służą do jazdy agresywnej lub do ciężkiego skakania. Drugą wersją są koła szprychowane, czyli takie, w których ewidentnie nie dość, że widzimy rozgraniczenie pomiędzy korem a kółkiem. Nie dość, że takie koła są lżejsze, dodatkowy benefit jest taki, że przepływ powietrza między szprychami dodatkowo chłodzi łożyska, dlatego też takie koła są najczęściej wykorzystywane do jazdy szybkiej. Trzeci rodzaj są to kory z wydrążonym rdzeniem. Jest to troszkę kompromis pomiędzy pełnym korem a korem szprychowanym. Koła Jojo, o którym dzisiaj rozmawiamy, no według nas jest to taka hybryda. Hybryda pomiędzy, Kołem bez kora, a kołem szprychowym. ponieważ ten kor nie jest tak naprawdę przewiercony na wylot, mamy kor pełny, ale z drugiej strony są tak porobione tutaj wlewki, że mamy wrażenie, że te szprychy tutaj są. Jest to odchudzone mocno, dzięki czemu mamy niższą wagę, a z drugiej strony zachowana jest pełna integralność wnętrza koła i dzięki temu to koło dobrze pracuje, jest po prostu sztywne, świetnie przekazuje energię odepchnięcia. No i dodatkowo jest wytrzymałe, bo podczas skoków i uderzeń nie dojdzie tutaj do ugięć i do możliwości złamania szprychy, ponieważ pełne miejsca wzmacniają całą konstrukcję. Twardość. Ogólnie rzecz biorąc, na początku zaznaczę, że twardość mierzymy parametrem A i zakres tych twardości w kółkach rokowych to jest od 72A
czyli najmiększe dostępne do 95, a najtwardsze używane w jeździe agresywnej. A jakie są zalety używania twardych kółek? Przede wszystkim duża prędkość, zwinność, zwrotność, no i slajdy, tak? Które dużo łatwiej wykonać na dużej twardości. A Radek, co z kołami miękkimi? Mają swoje zalety? Przede wszystkim miękkie kółko to większa przyczepność, większa możliwość przyspieszenia na rolkach, a także większa zdolność do tłumienia, drgań i do amortyzacji. Natomiast kółka marki Jojo są wykonane w twardości 88A. No zdecydowanie można powiedzieć, że są koła bardziej twarde niż miękkie. Ale ze względu na technologię, o której mówiliśmy przed momentem, technologię wykonania tych kółek, subiektywne odczucie jest takie, jakbyśmy jeździli na kołach 85, no max 86. Nie ma tych wibracji, które często kojarzymy z twardymi kołami. Jest dobra przyczepność, ale jednocześnie i tutaj nie wiem, nie potrafię tego do końca wytłumaczyć, ale jednocześnie te koła bardzo chętnie wchodzą w slajdy. Trzeba także wspomnieć o profilu koła. W przypadku kół rolkowych mamy profile płaskie, przechodzące przez lekko zaoblone na eliptyczne. W przypadku kółka Jojo jest to na pewno kształt eliptyczny. Jest to profil stricte dedykowany na jazdę miejską. Jakie są, Tomek, zalety profilu eliptycznego? Pierwszy niepodważalny to prędkość i on zawsze będzie na pierwszym miejscu, ale też zwinność, przyczepność. I co jeszcze? No chyba to są te trzy najważniejsze rzeczy. Jak jedziemy na tych kółkach od ponad roku, jakie są Twoje takie osobiste odczucia, jeżeli chodzi o użytkowanie tych kółek? Zacznę od tego, że pierwsze wrażenie po założeniu na szyny i pierwszych metrach to to, że te kółka nie są tak twarde, jak wskazywałby to parametr na nich, czyli to 88A. To raz. Dwa, bardzo dobra przyczepność, nie pozostawiająca naprawdę niczego przypadkowi. Szybkość tych kółek, bardzo przyjemna, bardzo fajnie się rozpędzają. A jak zachowanie tych kółek na różnej nawierzchni? Bo jeździmy po mieście, tam wiadomo jest asfalt, jest kostka brukowa, jest, nie wiem, chodniki, kawałek trawy, piasek i tak dalej. Nie powiem, że nie odczuwa się zupełnie tej twardości. Jest przyjemniej, ale no to jest jednak 88A i trzeba się z tym liczyć. To nie jest tak, że mamy 88 i jeździ tak samo jak 85. No nie, ale no ja te koła wolę, tak? One według mnie lepiej oddają, przenoszą energię z odepchnięcia. Fajne porównanie mieliśmy niedawno z adaptami. Też 90, twardość 90A, czyli jeszcze twardsze niż te. Ale niedużo, tak? No bo to jest przeskok w zasadzie o dwie jednostki. Natomiast To są naprawdę twarde. to są twarde koła, na których się jeździ mało Nie. komfortowo. No jest to technologia, która ewidentnie została przemyślana i dedykowana jeździe po mieście. Tak. I w jeździe, na pewno te koła dobrze się sprawdzą w jeździe wizardowej, gdzie potrzebne jest troszkę twardsze koło, bardzo zwrotne. Myślę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym podąża marka Jojo. I co jest też dla mnie ciekawe, jest wiele firm rolkowych wypuszcza różne serie kółek, tak? Ma kilka modeli w ograniczonych rozmiarach, natomiast ta firma postawiła na tak naprawdę jeden główny model w pełnym zakresie o jednej twardości. Jakby co o tym sądzisz? Czy to jest dobra droga? Mam pewną konkluzję, która mi przyszła przed momentem do głowy, ale chciałbym poznać Twoje zdanie. No wiadomo, no, jak się tworzy jakąś markę, to nie można najpierw zrobić pełnego asortymentu dedykowaną wszystkim typom odmian rolkarstwa. Ta firma rynkowuje się na jazdę po mieście, jazdę wizardową i do tego celu stworzyła te koła. Naszła mnie taka myśl, że ktoś, kto spróbuje raz tych kółek, ale stwierdzi, że chce jeździć na nieco innej szynie, spróbować sobie nieco innego rozmiaru, będzie dokładnie wiedział, na co się decyduje. Czy coś jest negatywnego, co nas spotkało z tymi kołami? Jest jedna rzecz, ciężko powiedzieć, czy to jest to wada, pewna cecha, którą zaobserwowaliśmy przy dłuższym użytkowaniu. Po pewnym czasie zauważyliśmy, że te koła mają tendencję do takiego, jakby to określić, trykania. Skrzypienia. Czy jest na to lekarstwo? Ja się nie pokuszę czy nie zaryzykuję odpowiedzi, czy jest na to jakieś lekarstwo. Te koła po prostu poskrzypiały, przestały i teraz są cichutkie. Natomiast w moim przypadku to skrzypienie mocno się zintensyfikowało po jednej sesji, którą mieliśmy na skateparku.
Mam wrażenie, że tam się po prostu zebrał brud, który po prostu powodował to skrzypienie. Po przeczyszczeniu, założeniu z powrotem łożysk, to skrzypienie odeszło i już nie powtarza. Kilka osób nas pytało, a jak te koła wypadają w stosunku do hydrogenów? Gdyż jest to taki wyznacznik dobrej jakości. No ciężko jest nam określić, gdyż no, nigdy nie użytkowaliśmy jednocześnie tego i tego koła. Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taki eksperyment, w którym do jednej rolki założymy 4 koła hydrogen, do drugiej 4 koła jojo i pojeździmy sobie na tym przez jakiś czas i zobaczymy, jak one się ścierają, porównując je. No i będziemy mieli wtedy odpowiedź bardzo jasną i bezdyskusyjną. I myślę, że to będzie dosyć ciekawy eksperyment, który może rozwieje troszkę takich wątpliwości, czy jednak decydować się na nieznaną markę, czy zaufać tylko tym markom premium i tym markom o znanej jakości. Dobra, to podsumujemy w 5 zdaniach, słowach te kółka i tą recenzję. Pierwsze, co warto podkreślić, to przyczepność. Nawet podczas agresywnych manewrów te koła trzymają się ziemi. Z jednej strony dzięki profilowi, jaki jest zastosowany, dzięki temu, jaki rodzaj materiału jest zastosowany zarówno w korze, jak i w tej części tocznej. To wszystko stanowi integralną całość i sprawia, że ten materiał po prostu dobrze pracuje. Czyli koła świetne do jazdy miejskiej. Ja bym polecił je każdemu, kto szuka kółek do jazdy miejskiej, do jazdy fitnessowej, do wizard skatingu, czy nawet do szybkiej jazdy, te wyższe rozmiary, żeby przetestować i porównać sobie. Jest to kółko o wszechstronnym zastosowaniu dla mnie, dedykowane właściwie do każdego grona odbiorców. Czy jest coś jeszcze? Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, może jest ktoś, kto jeździ na tych kołach, ktoś z Was już ma okazję je testować, chętnie usłyszymy Wasze opinie, dzielcie się z nami. See you next time.